Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny materiał dotyczący Farming Simulator 25. Dzisiaj kontynuujemy odyseję związaną z Highlands Fishing, premiera którego 4 listopada, czyli już całkiem niedługo. Dzisiaj mówimy o cebuli, czyli nowej uprawie wprowadzonej w tym dodatku do Farming Simulator 25, a jeżeli chodzi o nowe uprawy Farming Simulator 25, no to niekoniecznie są tutaj jakieś pozytywne opinie, wiele o tym się mówiło. Jak będzie wyglądało to w przypadku cebuli? Na pewno zyskuje pod tym względem, że jest bardziej swojska. Polska cebula ma swoją renomę. Natomiast jak to będzie wyglądało kosztowo? Niekoniecznie będzie się to jakoś wybitnie mocno różniło w stosunku do innych dodatkowych upraw Farming Simulator 25, ale nie powinno być tragicznie. Zaczynamy od takiej fajnej infografiki. Mi ona się bardzo podoba. Właśnie lubię ten sposób prezentowania nowych upraw, jaki wprowadził Giant Software. I tutaj pierwsza rzecz, mamy ikonkę cebuli, a tutaj inne bardzo ciekawe, istotne rzeczy. Ale do tego za chwilę wrócimy. Tutaj wizualna strona, czyli etapy wzrostu. Raz, dwa, trzy. Tutaj już jest ta forma, ten wzrost, kiedy te zielone części, czyli szczypior, kładzie się. W tym przypadku mówimy o tym, że ta uprawa już gotowa jest do zbioru. Zbieramy i ten zbiór chyba jest najmniej efektowny, może niekoniecznie najładniej wygląda, a przynajmniej ta cebula, która tutaj leży, no jeszcze takie kolejny są dosyć duże, tak więc tak to się prezentuje. I tutaj jest to szczypior, no właśnie, jest to cebula, która zwiędła. Dosyć ciekawa forma w tym sensie, no bo w sumie można by... No dobrze, trzeba mieć taką formę w farmingu. Trzeba wiedzieć, do kiedy można zebrać. Jakoś zaznaczyć, że już w tym momencie już nie można tego zebrać. Tak więc, jak to wizualnie się prezentuje, to akurat to ujęcie jest pod pewnym kątem, dzięki temu widzimy, że to jest takie dosyć gęste i widzimy też charakterystyczne pasy i 5 rzędów. Tak będzie wysiewana cebula, tak więc dosyć charakterystycznie jest to tutaj zaprezentowane. No dobrze, przechodzimy jednak do tych informacji zawartych u góry i przechodzimy do kwestii, ile można zarobić na takiej cebuli. Zacznijmy od maksymalnego plonu na hektar na poziomie 70 000 litrów. Oczywiście najprawdopodobniej będzie można uzyskać wyższy plon, ponieważ, nie wiem czy wiecie, a może tak, rolnictwo precyzyjne po ostatniej aktualizacji, a być może nawet wcześniej, ma już pełne wsparcie dla cebuli. Czyli mamy tutaj m.in. ilość azotu potrzebną, jeżeli się nie mylę, od 110 do 140 kg dla tej uprawy. W związku z tym możemy uzyskać wyższe ilości. Nie tylko 70 000, podejrzewam, ale standardowo, jeżeli nie używacie innych jakichś modyfikacji, które mogą to zmieniać, ma być to plon na poziomie 70 000, co przy cenie średniej dla poziomu łatwego cebuli takiej luzem, bo o tym też będziemy za chwilę mówić, da nam przychód wielkości około 50 000 euro albo w walucie, tam dolarów, na przykład z hektara. Czy to jest dużo? I tak, i nie. 50 000 to kosztuje siewnik tylko i wyłącznie, a to jest jedna rzecz, która musi być obowiązkowo tutaj dodana, a więc niekoniecznie jest to aż tak bardzo opłacalne, przynajmniej tak się wydaje, ale oczywiście rzeczywistość to zweryfikuje. I oczywiście okres wegetacji, tutaj jest podany 6 miesięcy, wydaje mi się, że jest chyba 5 miesięcy, ale to nie jest istotne. Mamy terminy siewu od marca do kwietnia i zbiory jest to w tym przypadku sierpień i wrzesień. Tak więc wszystko na ten temat, na tej infografice. Przechodzimy właśnie do tych kosztów, bo oczywiście siew będzie tutaj wymagał specjalistycznego siewnika. Ten siewnik jest tylko i wyłącznie używany do siewu cebuli. I tutaj jest bardzo fajne ujęcie, charakterystyczne pasy. Mamy tutaj 3 rzędy, ale ten monosem, bo to jest nowa marka, będzie kosztował 52 000 i tylko i wyłącznie służy do siewu cebuli. Czyli sam siew wymaga już zainwestowania dodatkowych pieniędzy. Nie możemy tego zrobić standardowym siewnikiem. Oczywiście musimy też, tak jak inne uprawy, dbać o to, aby nie było chwastów w takiej uprawie
i ewentualnie nawozić. Tu jest akurat sytuacja chyba z nawożeniem, tak? No bo tych chwastów tutaj w ogóle nie widać. Ja jeszcze szczerze mówiąc nigdzie nie widziałem na żadnych materiałach, jak będą wyglądały chwasty właśnie cebuli. To by było dosyć interesujące. Kolejną interesującą rzeczą jest to, przed chwilą wspomniałem, że ta uprawa będzie miała pełne wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego i nie będzie miała tutaj ścieżek technologicznych wygenerowanych. To jest to taka uprawa, która nie będzie tych ścieżek technologicznych miała, ponieważ, no jak widzicie, są tutaj podczas siewu generowane te ścieżki technologiczne. Tu mówimy o tych 3 pasach, które ten siewnik generuje i między nimi mamy przestrzeń taką wolną, tak więc idealnie wystarczy to na wąskie koła, tak więc nie ma sensu w ogóle tutaj generować żadnych ścieżek technologicznych. I w sumie jest to ładnie tutaj pokazane. Dobra. Fajnie by było, gdyby były wreszcie pokazane te siewniki, te opryskiwacze Daman, ale one będą chyba za duże, żeby tutaj tak to pokazać. Dobra, lecimy sobie dalej. No i oczywiście kwestia zbioru. Zbiór tutaj musi być wykonany za pomocą odpowiedniego sprzętu, który tu jest w takim zestawie, on jest zawsze pokazywany na wszystkich ujęciach, zawsze jest pokazywany taki ten zestaw, że mamy tutaj te urządzenie z przodu i z tyłu, chociaż ja mam takie wrażenie, że chyba tylko to urządzenie jest wymagalne, natomiast te ma jakąś swoją inną dodatkową funkcję. W dzisiejszym materiale na blogu jest to opisane, że dzięki urządzeniu Poleras, bo to jest właśnie to UR205, który jest zamontowany z tyłu, cebula jest dokładnie czyszczona po wykopaniu przez zamontowanie z przodu urządzenie, bo to właśnie wykopuje, a to jest czyszczone i tutaj mamy tą możliwość, że sobie możemy przenieść na przykład tą cebulę na bok. Dzięki temu później zbiór może być szybciej przeprowadzony. Tak powinno być, natomiast nie wiem, czy zawsze jest na tych wszystkich screenach pokazany taki zestaw. Chociaż wydaje mi się, że chyba tylko i wyłącznie to wystarczy też, nie? No ale jeżeli chodzi o koszta, to te urządzenie, które wydaje mi się być obowiązkowym, oczywiście będzie więcej kosztowało, prawie 70 000. Tak więc łącznie z siewnikiem, no to już jest 120 000, no powiedzmy 120 000. I jeszcze ewentualnie te urządzenie z tyłu kosztowało będzie 35 000. No więc całkiem ciekawie. To są bardzo specjalistyczne sprzęty, tylko i wyłącznie, jak widzicie, do zbioru cebuli. Może nie tyle do zbioru, co do wyorania tej cebuli, bo to nie jest koniec. Oczywiście do tego będziemy potrzebowali odpowiednie sprzęty. Mamy tutaj droższą taką wersję, kombajn z 19, który został tutaj skrzeszony, no i wrócił do Farming Simulator 25. On też był tutaj omawiany i już wiemy, jaka będzie cena oczywiście tego kombajnu. Nie będzie ona niska, jak widzicie tutaj jest 526 000, co powoduje, że już te wszystkie zestawy, jeżeli podliczymy sobie, wychodzi to więcej niż niektóre kombajny do groszków, czy tam innych ciekawych upraw, więc kosztowo niekoniecznie to jakoś lepiej będzie wyglądało, ale trzeba zwrócić uwagę, że ten kombajn jest bardziej uniwersalny. Możemy go kupić nie tylko i wyłącznie dla cebuli, ale również dla ziemniaków. Tutaj już jest duża różnica, chociaż pojemność w przypadku tego kombajnu nie jest jakaś wybitnie duża, no to zawsze te 10 m3 na pokładzie jest. I to, o czym powiedziałem, może być wykorzystywany do zbioru ziemniaków. Inną wersją taką łatwiejszą dla naszych portfeli, bo tańszą, około 200 000, to oczywiście kombajn Heiler 2, ten, który jest w podstawce. On będzie miał teraz taką opcję, dzięki której będzie, jak widzicie, również mógł podjąć cebulę. I jeżeli się nie mylę, ten kombajn kosztuje w podstawce 190 000. Jeżeli będzie jakaś opcja, która przystosowuje ten kombajn do zbioru cebuli i jeżeli ona nie będzie dużo kosztowała, to ta opcja jest już taką rozsądną i w sumie bardzo ciekawą, bo też nie będzie generowała jakichś wybitnie dużych kosztów. Też dużym plusem jest to, że jest to maszyna uniwersalna do zbioru nie tylko cebuli, ale również ziemniaków. Tak więc cebula i ziemniaki, no już jest fajnie, co nie? Teraz jeżeli chodzi o sprzedaż. Taką cebulę, jak widzicie, w takiej formie można od razu pojechać sprzedać i wówczas
właśnie mówimy o tych cenach, o których wcześniej powiedziałem, czyli z hektara moglibyśmy uzyskać około 50 000 przychodów, bo średnio jest to 750 na 1000 litrów. To jest oczywiście średnia cena w momencie, kiedy będziemy sprzedawali w takiej postaci. Tutaj w miarę nawet fajnie wygląda ta animacja, no w miarę, bo tutaj na przyczepie to tak będzie płasko, a tutaj tak, no dosyć ciekawie, ale jak widzicie, jest dosyć dużo jeszcze jakichś tam części zielonych i tak dalej, i tak dalej. A więc sprzedajemy w takiej formie, ewentualnie kontynuujemy i oczywiście już wchodzimy w strefę produkcji, więc ci, którzy uwielbiają produkcję w rolnictwie, mogą być naprawdę zadowoleni, ponieważ w tym DLC no kilka rzeczy z produkcji dochodzi. Po pierwsze, jest to taka maszyna firmy Oleras, nazywa się AS25, która w rzeczywistości jest taką czyszczarką, sortuje też cebulę, a tutaj w tej grze jest to jako obiekt produkcyjny, stawiany, będzie w opcji albo w menu produkcję. Generalnie tutaj się sprowadza do tego, że jak widzicie, z tej strony sypujemy sobie tą cebulę, no i tutaj ta animacja wygląda całkiem fajnie. Tutaj już to standard farmingowy, wypłaszczyło tą cebulę mocno. Ona wpada sobie magicznie tutaj do tej maszyny i na wyjściu mamy takie palety z workami cebuli o pojemności, jeżeli się nie mylę, 1000 litrów. Co z takimi workami i tą cebulą dalej się dzieje? I ja tutaj nie znalazłem żadnej informacji, która mówiłaby, że tą cebulę można sprzedać w takiej formie. Jest tutaj troszeczkę inaczej to napisane, ponieważ jest to napisane, że tak, starannie pokrojona i zapakowana cebula jest teraz umieszczona w workach, dzięki czemu można ją poddać dalszemu przetwarzaniu w różnych punktach produkcji. Nie ma nic powiedzianego o tym, że taką cebulę można sprzedać, ale mam nadzieję, że też będzie ją również można sprzedać. Tak to będziemy musieli wchodzić w następne produkcje, jeszcze dodatkowo. A może to tak jest, może tak będzie, że będziemy musieli wchodzić w następne produkcje. A tych produkcji jest kilka i one są dosyć ciekawe. Mamy crispy onion, czyli taką prażoną cebulę. Jak widzicie tutaj na palecie, może tego nie widać do końca, troszeczkę już jest to rozmazane, a więc jest jedna produkcja, ale to nie jest jedyna produkcja. Następną jest tutaj sól taka cebulowa i tutaj dosyć dużo pytań się nasuwa. No może nie dosyć dużo, ale przynajmniej jedno. Skąd będzie sól? Z kopalni. Nie wiem, czy wiecie, ale pewnie widzieliście, na tej mapie znajdziecie kopalnię. Czy tam będzie sól? Ciężko mi powiedzieć. Ale w sumie dlaczegoż by nie? Mogłaby się z żywnością kojarzyć bardziej i zamiast rudy żelaza, czy tam jakiś węgiel na przykład wydobywać, no to sól. Albo po prostu będzie to zrobione tak, że tylko przywozimy cebulę w takich workach, a sól, nie wiem, dostaniemy w prezencie, żeby wyprodukować sobie właśnie taką sól cebulową, czy coś takiego. Tak to jest przynajmniej napisane i w materiale na blogu też jest napisane, że to chodzi o sól. Więc skąd będzie ta biała sól? A może, tak jak powiedziałem, może znikąd. No i na samym końcu mamy jeszcze zupę cebulową, czyli podejrzewam, ta fabryka, która robi wszelkiego rodzaju zupy, będzie również była w stanie ogarnąć kolejną zupę, tak więc tutaj nie powinno być problemu. I łącznie mamy taką cebulę, mamy prażoną cebulę, mamy cebulę w zupie i mamy jeszcze sól cebulową. Dosyć dużo tych produkcji. Też oczywiście Giants nie wytłumaczył, nie powiedział jak to będzie wyglądało. Ale niekoniecznie musi wszystko tłumaczyć, bo chodzi o to, żebyśmy jednak mieli kilka rzeczy, które odkryjemy w momencie, kiedy zaczniemy grać na tym dodatku. Tak więc moje pytanie dotyczy soli. Możecie obstawiać, skąd tutaj Giants wytrzasie sobie sól, czy będzie z powietrza, z powietrza w tym sensie, że znikąd, z wody, czy nie wiem, z ziemi gdzieś wytargana. To jest kolejne pytanie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli chodzi o koszta, to przy takiej formie, kiedy zdecydujemy się na od razu sprzedaż, to troszeczkę tych hektarów będzie potrzebne, żeby się wszystko spłaciło, bo jak powiedziałem, 50 000 przychód, to jest tylko przychód, chociaż no tych nasion dużo tam nie trzeba będzie i można będzie podnieść sobie te plony za pomocą rolnictwa precyzyjnego, najprawdopodobniej, na niektórych glebach zwłaszcza, więc
to ten sprzęt jest 200 000, no ten jest na wyższy wolumen, jeżeli naprawdę idziecie już w cebulę, albo macie taki kombajn, bo kupiliście go za połowę ceny. To naprawdę wtedy jest okazja, bo i ziemniaki ogarnie i cebulę. No i oczywiście tutaj mamy jeszcze obowiązkowe sprzęty, które również są troszeczkę, również są drogie. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne dotyczące tego dodatku, bo jeszcze zostało nam 2 tygodnie, tak więc pewnie Giants będzie tutaj coś chciał jeszcze nam powiedzieć. Pozdrawiam, Anton.